Witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj nieco o sadzeniu rozsady ogórków. Powiem o tym, jak planuję je uprawiać, jak sadzić wybujałe sadzonki oraz o tym, jak siać ogórki, bo przecież nie każdy ma możliwość przygotować rozsadę. Zapraszam do wysłuchania. Ogórki na rozsady wysiewałam w 3 różnych terminach. Zaczęłam 14 kwietnia i tak to już jest z rozsadą na parapetach, że się wyciąga. Jest i na to rada, ale o tym powiem nieco później. Te z kolei wysiewałam 19 kwietnia, czyli miesiąc temu. Te najmniejsze wysiałam pod koniec kwietnia. Pogoda pozwalała na to, by po wykiełkowaniu wynosić je na zewnątrz. Do domu wracały na noc i w chłodniejsze dni. Kiedy wysadzać ogórki do gruntu? Ogórki mają wysokie wymagania cieplne. Nie śpieszmy się więc zbytnio z ich wysadzaniem. Optymalna temperatura gleby to od 12 do 15 stopni. Niższa zahamuje rozwój rośliny i może przyczynić się do rozwoju chorób grzybowych. Jeśli z kolei wysiewamy nasiona w zbyt zimnej glebie, będziemy mieli problem z kiełkowaniem. Pamiętajmy też o tym, że musi minąć ryzyko przymrozków. Nieraz w dzień jest gorąco, a noce mogą być niebezpieczne. Jakie wybrać stanowisko dla ogórków? W związku z tym, że jest to roślina ciepłolubna, to będzie dobrze się czuła w miejscu nasłonecznionym i osłoniętym od wiatru. Ogórki wymagają też wiele od podłoża. Najlepiej będą rosły na glebie lekkiej, próchniczej, nawożonej dobrze przekompostowanym obornikiem lub kompostem. Możemy też wysypać dołek i wsypać do niego obornik, na niego nieco ziemi i dopiero sadzonkę. Poza tym do dołka możemy włożyć pokrzywę, żywokost, skrzyp, zmielone skorupki jajek, popiół. Takie zabiegi są wskazane zwłaszcza wtedy, gdy mamy słabą ziemię, nienawożoną. Ja nie przekopuję ziemi, ale co roku wysypuję warstwę kompostu wzbogaconego obornikiem, więc mam nadzieję, że stworzyłam idealne warunki dla moich ogóreczków. Robię więc tylko dołek, wlewam do niego wodę i wsadzam. Ogórki możemy wsadzać nieco głębiej. Najważniejsze, by wszystkie liście były na wierzchu. Te niższe ogórki, bardziej krępe, będę uprawiać na płasko. W każdej doniczce mam po 3 ogórki i tak pozostawię. Żadnego nie będę usuwać. Jedynie zachowam większe odstępy. Takie 40 cm. I teraz zabezpieczam palcami i delikatnie. Pamiętajmy, że ogórek jest bardzo wrażliwy na uszkodzenie, dlatego uważajmy przy przesadzaniu. Wokół ogórka dobrze zrobić taki dołek, by móc wlewać tutaj wodę, żeby ona się nie rozlewała po całości, ale żeby ogórek korzystał z wilgoci. I pamiętajmy o tym, że ogórek lubi wilgoć, musimy go podlewać. Drugi rząd będzie się piąć po konstrukcji, która niebawem tu powstanie. Tu wykorzystam te bardziej wybujałe. Wsadzam je nieco głębiej i zmniejszam odstęp, tak do 30 cm. One nie będą się rozkładać po boku, tylko będą szły do góry, więc tą odległość można zmniejszyć. Gdy wysiewamy ogórki pojedynczo, to odstęp możemy zmniejszyć nawet do 10-15 cm, zwłaszcza jeżeli uprawiamy je w pionie. A co jeśli nie mamy rozsady? To śmiało możemy jeszcze wysiewać. Przyjmuje się, że najlepszy termin to od 15 maja do połowy czerwca. Ja czasami nawet dosiewałam do końca czerwca. Pamiętajmy, by nasion nie umieszczać zbyt głęboko. 1,5 do 2 cm to najbardziej korzystne dla kiełkowania i wzrostu. O odległościach już mówiłam, są one zależne od sposobu uprawy. Pamiętajmy też o tym, że młode ogórki są przysmakiem dla ślimaków, dlatego chrońmy je przed nimi. Ja na noc przykrywam plastikową butelką albo nawet wiadrem. Ogórek będzie miał też cieplej w nocy.
Gdy ogórki podrosną, to już ślimaki są mniejszym zagrożeniem, ale te wschodzące i młodziutkie rośliny musimy chronić. Uczulam też na to, by przykrywając pojemnikiem sprawdzić, czy w środku tego pojemnika nie ma jakiegoś ślimaka. Ogórki wysadzone, teraz pozostaje o nie dbać. Podlewajmy i dokarmiajmy. Na początku świetnie sprawdzi się podlewanie gnojówką z pokrzywy. Gdy zaczną ogórki kwitnąć i owocować, lepsza by była gnojówka z żywokostu, która zawiera więcej potasu. Poza tym korzystajmy z dobrodziejstw naturalnych oprysków ze skrzypu lub drożdży. Linki do filmów o tym mówiących zamieściłam w opisie. Mam nadzieję, że będą przydatne. Tyle o wysadzaniu ogórków. Jeśli coś pominęłam, to pytajcie. Dzielcie się w komentarzach swoimi doświadczeniami w uprawie ogórków. Ci, którzy je czytają, na pewno odniosą korzyść. Dziękuję też za miłe emotki, za wszystkie łapki w górę i subskrypcje. Życzę wszystkim powodzenia w uprawie ogórków. Pozdrawiam i do następnego.